Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre zdjęcia się Wam bardziej podobają, niektóre mniej? Pomimo tego, że oba są świetnej rozdzielczości, fajnie pokolorowane, ale nadal uważacie, że jedno zdjęcie jest jakoś tak ciekawsze, bardziej Was przyciąga uwagę. I w dzisiejszym odcinku o tym porozmawiamy, bo to sprawa kadrowania i kompozycji. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o 4 typach kadrowania i kompozycji w fotografii. I nie tylko. Zostańcie do końca, ponieważ jeden z nich jest najważniejszy w dzisiejszych czasach i mało kto o tym mówi, także zaczynamy. Obramowanie naturalne, czyli pierwsza technika, którą dzisiaj poznamy. Jest to sposób kadrowania w kadrze, tak? Czyli tutaj na początku ja wykorzystałem moje dłonie, aby zamknąć delikatnie obszar zdjęcia, aby bardziej skupić się na mojej twarzy. Tego typu sposób jest wykorzystywany tak naprawdę w każdej fotografii i możemy to zauważyć chociażby na tym zdjęciu, gdzie tramwaj został ładnie zramowany za pomocą tunelu, albo chociażby tutaj, gdzie wykorzystałem element mostu oraz schodów, tak było zamknąć kompozycję, przyciągnąć uwagę widzów do rowerzysty na dole. Efekt ten nie musi być tylko tworzony za pomocą budynków, możemy też to robić za pomocą natury, czyli na przykład jeżeli jesteśmy w lesie, to 2 większe drzewa mogą na przykład nam zamykać kompozycję, tak abyśmy zobaczyli leśną ścieżkę, bądź leśną poranę. Sposobów na tego typu kadrowanie jest nieskończona ilość i to tylko i wyłącznie zależy od Was, jak wykorzystacie i czy dojrzycie w miejscu, w którym jesteście, dodatkową ramę. Linie wiodące. Jest to ten typ kompozycji, który wykorzystuje środowisko naturalne i to, co możemy w nim zastać, tak? Czyli na przykład mamy zdjęcie tramwaju, jeżeli przed nim bądź za nim pokażemy tory tramwajowe, to dzięki temu mamy szansę, aby nasz potencjalny odbiorca bardziej skupił się na tym tramwaju jako głównym temacie naszego zdjęcia. Możemy też wykorzystywać symetrię, jaką możemy znaleźć, czyli na przykład zobaczcie na tym zdjęciu, jak most z każdej strony powoduje, że nasze oko dąży do samego środka, tak? W innych przypadkach możemy też wykorzystać to jako sposób do napędzenia tematu, tak? Zobaczcie, jak murek delikatnie przenosi obraz, przenosi nasze oko w kierunku dziewczyny, która tutaj siedzi, tak? I to jest właśnie to, co powoduje, że linia wiodąca potrafi naprawdę zdziałać magię. Zobaczcie chociażby na tym ujęciu, kiedy biurko tutaj jest linią wiodącą do mojej twarzy i dzięki temu łatwiej Wam jakoś bezwiednie możecie spokojnie sobie spojrzeć w danym kierunku, w którym ja chcę i to samo możecie wykorzystywać w swoich pracach, tworząc wideo czy tworząc zdjęcia. Macie tu kilka przykładów, gdzie naprawdę wykorzystałem właśnie celowo, wiedząc to, że linia wiodąca ładnie poprowadzi mi całą kompozycję w zdjęciu, tak? No i doszliśmy do najważniejszego punktu, czyli do kadrowania symetrycznego. Tak jak powiedziałem na początku, a jeden ze sposobów kadrowania jest dla mnie w tym momencie najważniejszy i właśnie to jest ten. Tak naprawdę on jest w każdym social media. Nieważne gdzie oglądacie, najczęściej oglądacie to w pionie i obraz powinien właśnie być podzielony przez oś Y i nasz temat, czyli na przykład w tym przypadku ja jestem właśnie ułożony w środek. Zobaczcie, jak wyglądają wszystkie filmiki z gadającą głową, czy to na TikToku, na Instagramie, czy na YouTubie. Dana osoba siedzi po środku, bądź stoi po środku i symetrycznie jest rozłożona między lewą a prawą stroną. Możemy to zauważyć nie tylko w social mediach, było to wykorzystywane wiele lat temu, wiele wieków temu, kiedy to nasi przodkowie malowali piękne obrazy i wykorzystywali ten typ kadrowania, chociażby na tym obrazie, czy na tym obrazie, tak? Mało tego, w dzisiejszych czasach też można to wykorzystywać w filmach hollywoodzkich i mistrzem, który wykorzystuje ten typ kadrowania jest Wes Anderson. Zobaczcie jego filmy, każdy niemalże ma ułożone właśnie oś centralną i właśnie tak i przez tą oś centralną niemalże jest poprowadzona cała historia, gdzie główny bohater bądź rzecz, na którą mamy się skupić, jak budynek, dana sytuacja, zawsze przechodzi przez oś środka. Zastanówcie się następnym razem, tworząc zdjęcie czy to Instagrama, czy tworząc filmik na Instagrama, YouTube'a, czy na rolkę do TikToka, etc. Zastanówcie się nad kadrowaniem.
Może to Wam naprawdę pomóc i powodować, że Wasze zdjęcia, Wasze wideo będzie dużo bardziej odbierane pozytywnie, ponieważ wykorzystaliście odpowiednie kadrowanie do odpowiedniego miejsca, tak? Czyli pamiętajcie, social media, pionowe, małe formaty, starajcie się trzymać wszystko w kadrowaniu symetrycznym. Myślę, że na pewno Wam to pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. I na koniec mam najbardziej popularny sposób kadrowania, czyli kadrowanie w zasadzie trójpodziału. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to posłuchaj. Weź teraz telefon komórkowy do ręki, odpal aparat i w opcji włącz siatkę. Jeżeli pojawiły Ci się te 4 linie, to nie bój nic, to właśnie dzięki nim łatwiej Ci się będzie kadrować zdjęcia. Jak wykorzystać te 4 linie? Już Ci tłumaczę. Naukowo zostało dowiedzione, że człowiek patrzy na zdjęcie na dzień dobry właśnie w te 4 punkty. Także wykorzystując tą wiedzę, możesz umiejscowić swój temat, osobę bądź samochód, budynek, cokolwiek właśnie na jednym z tych 4 punktów i dzięki temu Twoje zdjęcie już na dzień dobry będzie bardziej atrakcyjne. Innym sposobem zastosowaniem trójpodziału może być wykorzystanie tych 2 poziomych linii. Najczęstszym błędem każdego początkującego fotografa, który chce zrobić na przykład ładne zdjęcie z wakacji, jest to, że linię horyzontu stawia przez sam środek zdjęcia, tak? A następnym razem, jak teraz będziesz nad morzem czy w górach, postaraj się umiejscowić linię horyzontu na dolnej bądź na górnej linii. Dzięki temu Twoje zdjęcie będzie bardziej atrakcyjne, a temat zdjęcia już będzie bardziej dostrzegalny, tak? Czy chcesz pokazać bardziej wzburzone morze, czy na przykład ciekawe chmury. Właśnie to są takie elementy, takie drobne, małe smaczki, które powodują, że Twoje zdjęcie będzie się wyróżniało na tle zdjęć innych. I oto w taki sposób doszliśmy do końca mojej listy. Uważam, że dostaliście świetny zastrzyk początkowej wiedzy. Oczywiście pojawią się kolejne filmy, które będą bardziej rozbudowane, jeżeli chodzi o każde zagadnienie, każdy ten tryb kadrowania. Oczywiście dojdą też nowe sposoby kadrowania. Niemniej jednak teraz uważam, że jeżeli przyjmiecie tę podstawę i nauczycie się z niej dobrze korzystać, to kolejna wiedza, kolejne punkty będą Wam przechodzić dużo łatwiej i sami zobaczycie, jak będzie rozwijać Wam się Wasze umiejętności kadrowania, filmowania i Wasze zdjęcia czy ujęcia filmowe będą 2 razy lepsze. I na ten moment życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia i wesołych świąt. Trzymajcie się. Cześć.